Stachu? Jest Stachu w domu? No, teraz się pakuję, sprawdzam co sprzęt, elegancko, wszystko tego, tylko mi coś nie pasowało z tym namiotem. No i już widzę, co mi nie pasowało. Namiot za 80 zł, 4 czy 5-letni. Kto za mną siedział przed wyprawą, słyszał, że mówiłem, że jednej rzeczy się boję. No. Także dzisiaj śpię w kajaku pod plandeką. A co dalej, to nie wiem. Namiot to była jedyna moja obawa. Dlatego dzisiaj to jest kajak, który jest wysoko ciśnieniowy, dlatego można w nim spać jak w tym. Natomiast plandeka mnie pewnie zapoci jak saunę, nie? No ale cóż. Miałem okazję albo wrócić tam, gdzie byłem, jak byłem po zakupy w sklepie Cezar, albo płynąć do Sandomierza. I ja się nie cofam, płynę do przodu. Także pokażę wam, jak tutaj fajnie jestem w Opatowcu w ogóle. Czyli tutaj, gdzie jest połączenie Wisły z Dunajcem. Będę wracał na dół, to wam pokażę. Tutaj, proszę państwa, mamy rynek w Opatowcu. Jest studnia. Taki kawałeczek. Ujście jezuickie. Dowiedziałem się od starszego pana, u którego zadokowałem, który ma przystań z motorówką, pięknym domem. Niestety nie wiem, jak ma na imię jeszcze, więc nie będę go pozdrawiał, ale pozdrawiam starszego pana z Opatowca, który bardzo miły opowiedział mi dużo rzeczy. Muszę sobie jakiś krem kupić i aloes by się przydał, czy coś. Trzeba podładować jeszcze ten telefon parę minut. Z 20 minut ja się zapakuję na kajak, o ile mi jeszcze nie odjechał od przystani. I co? I ruszam dalej. Jest już godzina dość późna. Do godziny 19:30 mam zamiar dzisiaj płynąć. Rozbiję się gdzieś i śpię przy ognisku. Nie da się w tej trumnie leżeć, naprawdę. Chyba że dopiero pod koniec, jak już ogniska nie będzie. Czyli do największej traumy, która mnie spotkała w pierwszym dniu do zalania powerbanków. Widzimy się na wodzie, siemano. Tak jak mówiłem, nie mam namiotu. Pewnie nie wspominałem, bo nie nagrywałem wczoraj materiału. Zepsuł mi się namiot. Będziemy musieli spać na pokładzie naszego wysokiego ciśnieniowego kajaka, ale moją główną perspektywą jest, z racji dużej ilości drewna, rozpalenie ogniska i spalenie przy ognisku.
Powiedzcie mi, do czego należą tak głębokie ślady. Mam nadzieję, że mnie jakiś bocian albo mewa jakaś wielka czy coś nie obudzi. Ja widziałem tutaj i bociany na Wiśle i widziałem wszelkiego rodzaju zwierzęta. No i zachód słońca już taki prawdziwy. Nie mam możliwości wysyłania na bieżąco, to jeszcze nie ten etap. Może przy następnej podróży. Jeszcze w tym roku. Ja nie robię sobie teraz jaj. Tutaj kawałek za tymi workami coś zaczęło schodzić w kierunku wody tutaj. No kroki jak u człowieka przez taką gęstwinę. Potem patrzę na plaży coś wielkości takiego średniego psa i poszło do wody. Jeżeli to jest jakaś tam, nie wiem, nutria czy coś, to jeszcze pół biedy, ale bobry ponoć tutaj grasują nad Wisłą. Mam gaz i mam włócznię zrobioną. I trochę się cykam, bo ja nie wiem, czy to trzeba specjalnie sprowokować tego bobra, żeby on zaatakował, czy trzeba po prostu tutaj być. Ja wiedziałem, że trochę dziką miejscówkę wybrałem, ale mi się wydaje, że ja go cały czas gnoja słyszę tam w tej wodzie. On się nawet ognia nie przestraszył. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Posiedzę jeszcze jakiś czas. O, już dzień 4. Wisła. Pakujemy się, pijemy kawę. Dunajec pokonany na spokojnie. Bobry mnie nie zaatakowały w nocy. Spałem w miarę dobrze, w miarę korzystnie. Wyspany jestem. Pewnie nie wyglądam. Piję kawę. Jem owsiankę. Pakuję mandżur. I koło 10, bo mamy 9. O 10 wyruszam. Następnego poranka, po przebudzeniu, zauważyłem, że obok mnie przepływa kajakarz. Postanowiłem, że dogonię go i porozmawiam z nim. Okazało się, że jest to Szymon z Dęblina, który płynie już 4. dzień z okolic Szczawnicy. W dalszą trasę postanowiliśmy popłynąć razem. Jesteśmy w Kupieninie. Na swojej trasie za Opatowcem spotkałem tutaj kolegę, który jest z Dęblina, okolic i Dęblina. nazywa się Szymon. Szymona spotkałem. Szymon narzucił takie tempo, któremu się poddałem i bardzo dobrze, bo dotarliśmy dzisiaj do Kupienia. i spotkaliśmy kolegę, którego Szymon zna Z Wykopu. z serwisu Wykop, o którym ja mam pojęcie, ale nie używam. Także kolega tutaj dzisiaj na niego czekał 2 godziny Tak. i dopłynęliśmy razem. Udało się. Lecimy dalej, także widzimy się w Sandomierzu. Nie, no Tarnobrzegu. też, ale tutaj myślę na Szytym. Szczucin. Tak. Szczucin, Marcin, będę dzisiaj u Ciebie w mieście. Mam nadzieję, że tam jakaś raca będzie rozpalona dla nas. Odezwiemy się wieczorem, nie? Tak jest. Mamy pierwszy deszcz. Jestem z kolegą, którego spotkałem, z Szymonem. Robimy drzewo, bo przed chwilą padało. No, tylko 20 minut. Jestem w bardzo fajnym miejscu, ale to Wam pokażę dopiero za chwilę. Ogień najważniejszy. No, naszedł wiekopomny moment, w którym zaczęła się burza. Nie zdążyłem się rozbić. Siedzę pod czymś takim. Tu jest mój kajak. Zresztą zaraz Wam rzucę filmik, jak to wygląda od zewnątrz. Nie chce mi się kręcić kalarepą. O, widzieliście jak błysło? No. Co mam zrobić? Najwyżej przesiedzę tutaj noc i tyle. Jesteśmy teraz, nie wiem gdzie, ale jesteśmy za... Mówiłem, gdzie byliśmy dzisiaj, gdzie przyjeżdżaliśmy, tam mam znajomego z rodziny. No. Spotkałem gościa, z którym płyniemy dość szybkim tempem. Jutro powinniśmy być w Tarnobrzegu na chwilę na zakupy i płyniemy w stronę Sandomierza i tam przynajmniej ja się będę chciał zatrzymać, bo to jest stare miasto, bardzo historyczne i chciałbym zobaczyć, chociaż na chwilę.
my zaraz tutaj w tym miejscu kucheneczkę sobie odpalam i robię sobie jedzenie. Innego wyjścia nie ma. Szymon, powiedz siema. Szymon śpi w namiocie, a ja w kajaku. Jesteśmy gdzieś daleko. Nic nie widać. Padał deszcz, zmokliśmy. A teraz jest zajebiście. Pijemy sobie rum. Zaraz będzie jakiś mini Gandalf. Było jedzenie. Potem jakiś jeszcze jeden mini rum, piwko i idziemy spać, bo jutro płyniemy do... A wcześniej do Tarnobrzegu, a tam mieszka mój serdeczny przyjaciel Michał, który mnie zapraszał do siebie do Tarnobrzegu, także na pewno znajdziemy dla niego też 5 minut w Tarnobrzegu, nie Szymon? Jasne. No to co? To tyle. Siema, Siemka. jak minęła noc? I całkiem przyjemnie. Tak? Powiedz mi, gdzie dzisiaj planujemy płynąć? Tarnobrzeg i Sandomierz. No, Tarnobrzeg i Sandomierz. A jesteśmy teraz koło wsi Warszawa, za miejscowością Szczucin. Jeszcze kawałek. Godzina koło 8. Wisła. Dzień 5. Nasza Polska, głęboka Wisła. Noc dość burzliwa. Spałem 4 godziny. Dzisiaj mam nadzieję dopłyniemy w końcu do Tarnobrzegu. By można było wejść i kupić albo śpiwór, albo namiot. Najlepiej jakiś tani namiot. Co tam? Szymon ze specnazu. Właśnie wrócił z Afganu. Jak będziesz miał chwilę, jak będziemy tego, to jakbyś mógł spojrzeć w telefon i tam za jakieś, na którymś kilometrze, jakbyś widział gdzieś sklep. Planowo chciałbym dotrzeć do Warszawy w okolicach niedzieli. W czwartek powinniśmy być w Dęblinie. Tam odprowadzam kolegę Szymona i płyniemy dalej. Już będzie województwo lubelskie. Na razie zbliżamy się do Podkarpacia. Wszystkim gorąco polecam kajakarstwo. Najlepiej minimum 3 dni. 3 dni to jest tak, żeby się nie znudzić i nie zabierać ze sobą tony sprzętu.
Brakuje mi trochę tego Dunajca, tych szybkich nurtów. Szkoda, że nie miałem na tyle doświadczenia, aby móc to wykorzystywać. No ale doświadczenie rośnie z czasem. Ogłaszam się gubernatorem tej wyspy. Stoimy. I głęboko. Cała Wisła. Cała Wisełka. Idziesz po plaży nagle fup, plum. Był chłop i nie ma chłopa.